No dzień dobry, witam was z mojego ulubionego balkonu w kolejnym race vlogu z Kobyłki. W tym odcinku zajmiemy się z początku remontami rowerowymi, czyli to, do czego zawodnicy przywykli. Jest to naturalny proces każdego zawodnika. Pamiętajcie mój wypadek, o którym wspominałem na Bukowcu? To od tamtej pory zwinęła mi się opona i dlatego przeleciałem przez kierownicę w tym momencie, w tym miejscu i tu widać po rancie. Pewnie nie widać tego na kamerce, natomiast musicie mi uwierzyć, że tak jest. I ta opona dostała bicia. Z opony ogólnie jestem zadowolony, jeżdżę na dosyć niskim ciśnieniu, bo przód mam pompowany na 0,9 bara. Tył mam pompowany max 1,1 bara. Lubię takie ustawienie, bardzo dobrze się na takim ustawieniu czuję. Natomiast na wyścigu w Bukowcu miałem 0,8 bara z przodu i to już było delikatnie za nisko. Pewnie stąd ściągnęło mi oponę z boku i dlatego przeleciałem OTB. No, niemiła sprawa, niesympatyczna, stąd też jutro jest piąteczek, w sobotę mamy Kobyłkę i trzeba po prostu porobić trochę remontów, tak jak zdjąć oponę, na nowo ją nabić takim oto pojemnikiem sprężonym powietrzem. Pożyczyłem to od Banana, więc fajnie, spotkałem się z nim dzisiaj w centrum rowerowym, więc dzięki Banan. Druga rzecz, na pewno trzeba przesmarować cały napęd, wyczyścić, no i podładować pomiar mocy Favero Assioma. Bardzo fajne pedały, bardzo fajny pomiar mocy, bardzo polecam, jest do tego aplikacja. Generalnie jakbyście mieli jakieś pytania, bądź zrobić o tym recenzję, ile już na tym przejechałem, czy ma jakieś luzy, rozebrać, pokazać jak to wygląda, to piszcie w komentarzach, chętnie się z tym podzielę. Tak naprawdę muszę ustawić jeszcze ssak, bo trochę zaczynam chudnąć, więc myślę, że muszę na nowo przepompować powietrze w amortyzacji. No i tak naprawdę to by było na tyle z remontów. Jutro piąteczek, po pracy prosto jadę nagrać objazd trasy z Kobyłki, no i tak to będzie wyglądało. Więc wrzucam timelapsa i jedziemy z tematem. Ostatnio usłyszałem taki fajny protip, że właśnie jak masz tublesy i mleko, to fajnie jest spuszczać powietrze wentylem do dołu, bo mleko nie napływa jakby od góry jak masz wentyl. Ciekawe spostrzeżenie i nawet się z tym zgadzam, bo mam już trochę, stosuję trochę tą technikę. Fajnie to działa, faktycznie nie zakleja tego wentyla. Ale teraz po prostu mam kluczyk do wentyli i odkręcam cały wentyl. Tutaj ile jest syfu, pokażę wam ile nabrało syfu. Opona zwinęła się w tym miejscu, zobaczcie. Ile jest błota. Dlatego nie chciała się zapiąć, bo cała ta ziemia tutaj przeszkadzała się zapiąć, bo wgryzło się. O, teraz pewnie będzie widać. Teraz, żeby jakoś sensownie to wygrzebać, to pewnie by trzeba było to odwrócić. Wyjdź. No i jest mleko. Jest. Pływa sobie. Nie jest najwięcej, ale jest. Na cross country powinno wydać. A na muszynę za 3 tygodnie wyleję całe to mleko i umyję oponę i zaleję całkowicie nowe mleczko. Teraz nie będę dolewał, bo kiedyś dolewałem innej firmy i słuchajcie, weszło mi w reakcję. Grudy się porobiły i latały mi takie w pustej oponie normalnie grudy. Masakra to była, bo potem nawet ciężko było to domyć i ogarnąć. Więc tak jest, opony Tufo XC12TR SG, bardzo fajna opona, naprawdę, no jestem w szoku jak to trzyma, jak to lubi niskie ciśnienie, mi podchodzi. Podobno w warunkach mokrych słabo się trzyma, nie ma gripa, ale to sobie wymienię na jakieś inne. XC11 czy XC10 nawet, one mają inną kostkę, fajne opony, polecam sobie, zobaczcie. Dobra, ogarniam oponę i jedziemy z tematem. Teraz mam zapiętę pompkę do takiego, nazwijmy to pojemnika. Tu mam blokadę i otwieram i powietrze zaczyna lecieć. Zamykamy blokadę, pompujemy sobie ją.
pompujemy ją, tak jak Sławek mówi, na maksa, czyli 11 bar i robimy strzał, wkładając wężyk do odkręconego zaworka i ona nam się napełnia i uszczelnia. No, zobaczymy. 10,5 bara. O kurde, dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Ułożyć ją trochę. Ty, no mega sprawa. Ale strzela. Ty, ale ekstra. Założyło, ty. I to jak ładnie. Zaraz do słońca trzeba to odwrócić. Pompkę wziąć na bok. Ciężko jest jedną ręką wszystko zrobić. Ale rancik jest idealnie wszędzie. Cały rancik. Ja cię kręcę. No Sławek. Bardzo ci dziękuję. No normalnie zamawiam z linku od ciebie. No petarda, przecież tak można robić tublesy. Nawet zmieniać między różnymi warunkami przed zawodami opony. A mam ich sporo. Mam tutaj 3, w samochodzie jeszcze 2 i to na różne warunki. Ekstra. 1 bar prawilnie napompowany. Jutro sobie pod manometr przed wjazdem na trasę jeszcze zmierzę, żeby było 0,9. No i tak naprawdę kłopot z głowy dzięki takiemu urządzeniu. Fajna sprawa. Nic nie bije, elegancko. To co? Ja sobie wyczyszczę łańcuch, podłączę pedały do ładowania, pomiar mocy i widzimy się z objazdu trasy. Jesteśmy na objeździe trasy Pucharu Mazowsza Kobyłka. Na prawo przeskok. Kurde, coś mi się blok wypina. W lewo trawers. W prawo, przepraszam, trawers. Tutaj ja sobie po szerokości do wierzchołka i podjazd. Uwaga, dropik na zakręt. Slalom. Tu jest dobry trawers. Pomiędzy ciasne drzewa. I teraz idziemy w dół po drugiej jej stronie i zostaniemy już na tej stronie. Ja tu skaczę, robię transfer tak zwany. Lecimy teraz w lewo. Cyk, nabieramy wysokości, by tutaj piękny element tej trasy. No petarda, zobaczcie sami. Cyk. Tutaj trochę ciasno, ale też fajne. Pyk. Tutaj dobra przeszkoda. Taki drop pomiędzy drzewami i ciasny zakręt. Tam widać było po lewej stronie, jak sobie przewiniecie, że parkują w to drzewo po lewej. O! Tak jak mnie tutaj wypluło. Moi drodzy, mamy sobotę. Właśnie jadę na wyścig. Leje niesamowicie, jest 11 stopni. Umyłem rower, choć nie wiem po co, szczerze mówiąc, po wczorajszym objeździe trasy, ale prezentuje się ładnie. 11 stopni, nastawienie psychiczne dobre, aczkolwiek powiem wam szczerze, że kurde mdli mnie od rana jakoś żołądek, nie wiem dlaczego, no nie zwalę tego na pogodę, nie wiem, stres, bo wymagam od siebie więcej, chcę zrobić lepsze cyfry, ale ścigamy się tylko dla zabawy, nie? Kurde, tak to jest, takie rozterki. No nic, to była szybka przebiteczka, lecimy. Nie no, moi drodzy, jest taka paskudna pogoda. Jesteśmy już na trasie przed zawodami. Mamy godzinę do startu, powiedzmy. Godzina z groszem. Półtorej tak naprawdę. Jest tak mokro. Tu próbowałem wąsko, ale to totalnie nie ma sensu. Ogólnie jako takiego błota nie ma póki co, ale jest dużo takiego mokrego piasku. No w tych opadach ta druga część nieźle błotnista.
Widać tutaj zupełnie inną glebę. Zobaczymy, co tu dalej. Tutaj Sławek mówił, że jest piękna potańcówka na tym błocie. No i ma rację, faktycznie. O, ty, ale błoto, masełko. Jeszcze liście poopadały pod obciążeniem, wszystko w ryj z mokrego liścia. Nieźle. No i przejazd przez rów. Wizytówka firmy. Cyk. I prosta start meta. Warunki są gitarowe. No dobra, moi drodzy, wynik jest wynik. Wynik idzie w świat, nieważne jaka frekwencja, ale wyścig był bardzo na plus. Generalnie może jedno małe potknięcie, wyścig przejechany płynnie i skutkuje to pierwszym miejscem w elicie, także no naprawdę jestem dumny z siebie, jestem dumny z Krzysztofa, który trzyma tutaj kamerę. Bardzo fajne, bardzo, no powiem szczerze, bardzo fajne warunki, niespotykane, jednak deszcz zmienia całkowicie trasę. Po wczorajszym objeździe trasy byłem zachwycony, a dziś jestem zachwycony podwójnie, bo naprawdę warun, trawersy, troszkę te korzenie, które podcinały, te zakręty, które nie trzymały w tym błocie, to sypkie błoto w oczy, piach w zębach, no coś niesamowitego, także dzięki wielkie, że zostaliście ze mną, oglądajcie resztę odcinków. Tutaj wyświetli się karta z objazdu trasy. Tak naprawdę zostaw łapkę w górę i zostaw komentarz, proszę. Mnie to pomaga. Nara.